Cześć, witam Was w 133 vlogu. Dzisiaj będzie o wieszaniu, a dokładnie w większości obrazy, ale też jakiś wieszak na ubrania, jakiś zegarek, takie pierdołki do robienia uchwytów do szafy. Taka typowo montażowa praca. Moi drodzy, dla jednych nie ma co ukrywać, jest powieszenie obrazka dziecinnie proste, wręcz śmieszne. Dla innych to jest prawdziwe wyzwanie i tutaj wychodzę z założenia, że nie należy krytykować kogoś, kto nie potrafi, bo nie ma na świecie człowieka, który wszystko potrafi, prawda? I jest sporo ludzi, dla których powieszenie obrazu, tak jakby chciał, jest wyzwaniem. Ktoś powie: wielkie Michalo, przybić gwoździa i powiesić obrazek. Nie zawsze do końca tak jest. A co mam na myśli, zobaczycie dzisiaj właśnie w moim materiale, w moim vlogu. Bo sam obrazek powiesić, czy obraz, tak naprawdę nie jest tam trudno, jeśli nie jest ściana betonowa, wbić gwoździa i powiesić obrazek. Ale jeśli już trzeba ileś powiesić, powiedzmy w jednym ciągu, to już, tym bardziej jak ściany są krzywe, to już trzeba troszkę pogłówkować, żeby te odstępy zachować, linie zachować i tak dalej. Także dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak ja to robiłem, jak ja to robię, jakie mam do tego podejście, jakie rozwiązania. Tam będzie też, tak mówiłem, powieszenie wieszaczka na ubranie, taki typowo ikeowski, złożenie jakiegoś tam półeczki na buty, powieszenie zegarka, czy tam też jakiegoś lustra. Także cóż, zapraszam Was do oglądania. Wszystkim oczywiście bardzo dziękuję za komentarze, za subskrypcje. Naprawdę bardzo mnie cieszy, że coraz więcej ludzi ogląda mój kanał. Także motywuje mnie to jeszcze bardziej do nagrywania, do pokazywania Wam mojej pracy. Tak, nie przedłużam, życzę miłego oglądania, liczę na komentarze i cóż, do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Cześć! Hej, cześć moi drodzy, dzisiaj, kurczę, jak słońce daje. Dzisiaj jedziemy. Mam robótkę taką, że tak powiem, takie drobiazgi, pierdółki na mieszkaniu, jakieś tam drobne naprawy, jakieś wieszanie półeczek, takie duperelki można powiedzieć, ale podobno jest tego sporo. Także postanowiłem to nagrać, zobaczymy jak to wyjdzie, co tam jest, bo powiem Wam szczerze, klient mi mówił, że tam trochę drobiazgów jest na 2-3 godzinki. Nieraz jest, tak jak mówi, na 2-3 godzinki, nieraz może dla niego jest 2-3 godzinki, dla mnie będzie godzinka, albo się okaże, że będzie 5 godzinek roboty. Zobaczymy jak to będzie, co tam będzie, bo nie powiedział dokładnie co jest do zrobienia. Mówił, że trochę drobiazgów, trochę duperelek do zrobienia i to wszystko. Ale trochę drobiazgów, trochę duperelek to może być tak naprawdę wszystko i czasami może być naprawdę parę duperelek, a czasami jest na parę godzin roboty. Także duperelka to pojęcie bardzo względne i ogólne, także doświadczenie mnie nauczyło, że jak ktoś mówi parę duperelek, to trzeba brać poprawkę, że może być większa robota. Ale jak będzie, się okaże, zobaczymy na miejscu, także jedziemy i
będziemy działać. No i tu zaczynam od najprostszego, czyli pojedynczy obraz. Wcześniej ustaliłem punkt, gdzie teraz, jak widzicie, nawiercam otwór pod kołeczek. Koszulka, śrubeczka. To mamy teraz właśnie ten obraz, no, trzeba go rozpakować, oczywiście ręcznie, nie nożykiem, żeby nie przeciąć, no bo mnie chyba powiesili, jakbym uszkodził ten obraz. I tutaj ręcznie rozrywam tą folię bąbelkową, rozpakowuję go, bo tam od razu miałem powiesić, wypoziomować, żeby no, już na gotowo wisiał. Prawie jak kustosz w muzeum. No i wieszamy. Tam ma taki ząbkowany uchwyt. Jeszcze poziomiczka wypoziomować, żeby równiutko był. No i tutaj mamy gotowe. Teraz drugi obraz, to jest już w drugim pokoju, w drugim pomieszczeniu. I podobnie koszulka, śrubka. No i tutaj już wcześniej rozpakowany obraz i wieszamy. I podobnie jak w przypadku pierwszego, powiesić, wypoziomować, żeby równiutko był. No i mamy gotowe. No teraz już przedpokój długi, tutaj ma być wszystko góra w jednej linii i no, środek ma też być. Teraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, tylko najpierw tutaj złożę wieszaczek, który będzie na ubrania. To jest taki typowy wieszak ikeowski. No ale oczywiście go trzeba, jak to w Ikei, skręcić. Tutaj no nie ma, no, że tak powiem, jakiejś większej filozofii ze złożeniem tego wieszaka. Czyli uchwyty tutaj, widzicie, są montowane od tyłu. Jest też opcja, są wieszaczki, że można to na drzwiach powiesić, no ale my to będziemy montować na ścianie. Czyli te wieszaczki od tyłu w tych otworkach tam przykręcamy po kolei. No a te dwa zostają, bo to są wieszaki, jakby tam się chciało to na drzwiach powiesić, to wtedy to się też zakłada. No ale tego nie będziemy zakładać, bo tak jak mówiłem, to będziemy potem wieszać na ścianie. No, na razie wieszak skręciłem i przejdę jeszcze, tutaj przymiarkę zrobię. Bo pierwotnie tutaj właśnie klient chciał przy samym tym rancie, ale no nie bardzo tutaj pasowało. Potem Wam pokażę też dlaczego.
No i tutaj muszę ustawić, bo ustaliliśmy, jaka ma być wysokość. No i tutaj na takiej dużej powierzchni nieodzowna jest poziomica laserowa. Już się o tym przekonałem nieraz. I tutaj zwróćcie uwagę, nie wiem czy powinno być widać, jaki tutaj garb był. No tutaj było niemożliwe po prostu przykręcenie tego, żeby to przylegało do ściany tak jak powinno. Zwróćcie uwagę, jaki garb jest na ścianie, niby po remoncie, a jak się kołysze ten wieszak, także tutaj przesunąłem za ten garb, bo tutaj po prostu nie było możliwości tego przykręcić, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. Czyli tutaj za ten garb przesuwam i tu na tej wysokości ten wieszak będę montował, ale to za chwilę, bo teraz jeszcze uchwyty do szafy, a dokładnie do 2 szaf. Do tej tutaj właśnie, gdzie jest ten pokój z aneksem kuchennym i w sypialni. I tutaj zacznę od sypialni ten uchwyt montować. Tutaj uchwytu żadnego nie było. Klient dokupił uchwyty takie, jakie mu się spodobały i prosił, żeby do tej szafy po prostu je zamontować na środku. Czyli tutaj dokładne pomiary, żeby tutaj był środek tej listwy i mniej więcej między tymi poprzecznymi płytami. Tutaj se przykładam, gdzie są gwinty właśnie do tych uchwytów, zaznaczam punkty. No i tutaj jest na środku i nawiercam na śruby. Także tam odrobineczkę wiertłem większym niż jest śruba, nie za dużo. No i też powolutku wiercić, żeby gdzieś tam nie wyrwało, bo generalnie się powinno od tyłu coś podstawić, klocek jakiś, deseczkę, żeby nie wyrwało, ale tutaj jak delikatnie się nawierca, to też można bez uszkodzenia to nawiercić. No i otwory mamy, teraz śruby przełożone i przykręcamy ten cały uchwyt, czyli na początek łapię jedną i drugą śrubę i później to wszystko razem już dokręcę na sztywno. No i teraz jak już drugą śrubkę mam złapaną do tego uchwytu, to już mogę to wszystko dokręcić tak, żeby się nie bujało, żeby było na sztywno. No i jeden uchwyt mamy. I teraz na drugich drzwiach dokładnie to samo, tylko tutaj odmierzyłem wysokość, żeby te uchwyty były równe, a nie jeden wyżej, drugi niżej. I dokładnie tak w tamtym przypadku odmierzam środeczek, nawiercam. Jeden otwór, drugi otwór.
No i skręcamy i tutaj w sumie ta jedna szafa jest gotowa z tymi podwójnymi drzwiami, podwójnymi uchwytami. I zaraz przejdę do tej właśnie drugiej szafy, tam gdzie jest w tym pomieszczeniu z aneksem kuchennym. I tam dokładnie to samo będę musiał zrobić. Generalnie rzecz biorąc, no te uchwyty nie były jakieś tam skomplikowane i trudne do zamontowania, tylko trzeba po prostu bardzo dokładnie odmierzyć odległości właśnie tych śrubek, żeby to pasowało. No bo tutaj się pomylić nie można, bo zostanie po prostu dziura w drzwiach, w szafie. No i tutaj mamy gotowe, jak widzicie. Uchwyty są zamontowane i tutaj właśnie w tej drugiej szafie to już tutaj tak skróciłem, bo to dokładnie te same czynności robiłem co w przypadku tej pierwszej szafy. No i tutaj drugie drzwi. No i te dwie szafy mamy gotowe. Teraz możemy iść tutaj odmierzać. Tutaj właśnie od tego słupka do tej ściany, która tutaj jest odstęp, żeby było idealnie na środku. Tu też w sumie proste, bo tutaj tylko jest do powieszenia zegar. No ale też, żeby był po środku między tą belką a tym wejściem. Także całą długość się odmierza, dzieli na pół, wysokość ustalona i tylko kołeczek. Wkręt i wieszamy, powiesimy zegarek i tutaj mamy zrobione. No i teraz trudniejsze właśnie laser i tutaj wieszak, dwa obrazy i lustro muszą być na jednej wysokości, na całej długości pokoju, także tutaj trzeba, mówię, ten dokładnie wymierzać, a propos tego wieszaczka właśnie jak jest pod spodem, pod wieszakiem, to właśnie ten sposób ja zawsze sobie odmierzam punkty wiercenia. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby było jakieś przesunięcie, że się pomyliłem. Sprawdzony sposób polecam. Czyli jak mamy zaznaczone, ten laser zostawiam i na linii lasera nawiercam. Wtedy jest pewne, że jest za równiutko. Otwory mamy zrobione i standardowo kołeczki, wkręty. Tutaj wkręty trzeba precyzyjnie, że tak powiem, na głębokość wkręcić, bo ten wieszak ma po prostu ciasno wejść, na tej ścianie nie ruszać.
No i tak jak widzicie, tylko trzeba pocelować, nałożyć, docisnąć i wieszak stabilnie się trzyma. I teraz tutaj ustawiamy, no, muszę wyłapać środek właśnie od tego niby przejścia do tego wieszaka, ale to za chwilę. Teraz tutaj jeszcze jest jedno taki odcinek przedpokoju, tutaj miarką mierzyłem jeszcze i też cała długość między przejściami i tutaj złapać właśnie na połowę, czyli środek tego, że tak powiem, tej części przedpokoju. Tutaj laser oczywiście ustawiłem odpowiednio i idealnie na środku, gdzie się krzyżuje laser, nawiercam, tutaj będzie wisiał obraz. No i tutaj teraz druga część przedpokoju i tutaj od tego filarka, co widzicie, do wieszaczka też muszę wyłapać, tak rozdzielić, że tak powiem, na lustro i obraz. Czyli tutaj jest, jak widzicie za mną, tam w lustrze się odbija drzwi, także ma być, no, że tak powiem, rand lustra z futryną drzwi. No tak sobie zażyczył klient i tutaj też zaznaczam, wysokość cały czas zachowuję tą samą na całej długości. Także tutaj taka dosyć, no, więcej zabawy z odmierzaniem było jak z wieszaniem i podobnie jak w poprzednim przypadku na linii lasera nawiercam kołeczki, śruby i będziemy wieszać lustro. I tutaj też na odpowiednią głębokość wkręcić, tak żeby to lustro pewnie wisiało. No to oczywiście też nowe, trzeba rozpakować delikatnie, żeby właśnie tego tyłu nie zarysować, bo potem to widać z przodu. I lustro wieszamy, także jeszcze poziomiczką dla pewności sprawdzam, czy równo jest. No i teraz tutaj już miarką taką elektroniczną odmierzam od wieszaka do lustra, bo no, tutaj między wieszakiem a lustrem też ma być środek. Tu właśnie muszę złapać punkt na ramię lustra i wieszaka, tak żeby tą odległość dokładnie zmierzyć i też oczywiście to podzielić tą całą długość na pół. I teraz jak już mam całą długość, to miareczką sobie właśnie tą połowę tej odległości odmierzam. Upewniam się, czy tam jest równo, czyli tutaj mamy znowu na skrzyżowaniu środeczek, tutaj jeden kołek, bo tutaj będzie też obraz.
mamy zrobione, teraz możemy wieszać. Czyli tak, obraz. Na razie go powieszę, później będę wyrównywał, tak jak widzicie. No jest teraz krzywo, ale to ja później pod poziomiczkę to wszystko wyrównam. I jeszcze jeden obraz rozpakować i na tym pierwszym pomieszczeniu powiesić, tam gdzie pierwszy otwór wierciłem. No i to powiesimy i teraz będziemy mogli wszystko powyrównywać tak, jak powinno być. Czyli poziomiczka i równamy tak, żeby tam ładnie, idealnie, równo wszystko wisiało. Tutaj mamy. Tutaj też wyrównaliśmy i to już mamy powieszone. Teraz jeszcze tak, na korytarzu kasetkę na klucze muszę zamontować. No też oczywiście tutaj po skosie idzie ten tynk ozdobny, strukturalny, nie wiem jak to się nazywa, no ale skrzynka no w linii prostej ma być, czyli tutaj też poziomiczka jest no nieodzowna. Jak złapaliśmy poziom, zaznaczam punkty wiercenia. Tutaj co prawda 5 zaznaczyłem, ale 4, oczywiście na 4 otwory. Kołeczki lub koszulki, jak to tam nazywam. No i przykręcamy. Oczywiście to trzeba to solidnie przykręcić, żeby no, nikt tego sobie nie wyrwał, czyli dociągnąć, sprawdzić, czy się dobrze trzyma. I w sumie jeszcze tutaj, zanim dokręcimy do oporu, złapać poziom. No i w sumie mamy gotowe. No i na koniec został taki, nie wiem jak to nazwać, stojaczek na buty, półka na buty. Jest metalowa też, nie, to chyba z ISK było, jest z Ikei, nie pamiętam. Ale metalowy, także no, bardzo prosty do skręcenia, w sumie 4 śruby tylko, 8 przepraszam śrub, żadnej tam jakiejś wielkiej filozofii przy skręcaniu tego nie było, takie w sumie no, jedno z najprostszych do skręcania.
Także tutaj trochę przyspieszę to skręcanie, bo no, żadnej rewelacji, że tak powiem, nie ma. No ale jak już nagrywałem całą robotę, to całą tutaj trochę przyspieszone i potem efekt końcowy zobaczycie. No i drugie nóżki, także jak widzicie, no bardzo proste do skręcenia. No tutaj tylko trzeba pamiętać, żeby to dobrze podociągać, poskręcać, żeby nie było luźne i cała filozofia. No i mamy gotowe. No, teraz jeszcze tylko posprzątać wszystko, wszystkie papiery, folie do jednego pudła pozbierać, żeby bałaganu nie zostawić po sobie. No a tutaj, moi drodzy, zobaczycie mój efekt końcowy, to co zrobiłem. Tak mniej więcej wyglądała moja praca na dzień dzisiejszy, że tak się wyrażę. No i tak, tam porobiłem, jak widzieliście. No było trochę takiej, można powiedzieć, dubaniny, nie było tego za dużo. Nie było tego za dużo, no tam tylko no, mierzenia, odmierzania, bo tam sobie no, zażyczył klient, żeby było no, na środku, na odpowiedniej wysokości i tutaj znaczy jedna linia tych obrazów w tym przedpokoju poza wieszakiem. Chciał, żeby góra silicowała te dwa obrazy i lustro. No i tutaj skręć w lewo w prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I tutaj powiem wam, niezastąpiony był ten właśnie laser. Niezastąpiony ten laser, no bo mimo że mieszkanie było po remoncie. Za 300 metrów skręć w lewo w czarny twór. Znaczy jest po remoncie mieszkanie, ale ściany krzywe, nawet widzieliście tam pewnie chyba wyłapałem wieszak ten, który przy drzwiach, który tam wieszałem, jaki tam był duży garb na ścianie, tak to go nie było widać, ale ten wieszak jak przyłożyłem, jaka tam kołyska się zrobiła, dlatego go tam przesunąłem kawałek dalej. No ale, no i oczywiście, Zajmij lewy pas, aby skręcić w lewo. no i oczywiście tam te uchwyty do szafy, to tam już takie drobiazgi, ta bułeczka na buty, takie pierdoły, także no w sumie nie było jakiejś tam wielkiej pracy, no może odrobinę precyzyjnej w niektórych przypadkach, ale no, nic jakiegoś takiego wielkiego, wymagającego. O, także cóż, ja jadę dalej, bo dzisiaj trochę pracy mi się narobiło. No a cóż, ja dziękuję wam za oglądanie i no, zapraszam do następnych prac, jak będą. Także trzymajcie się i do zobaczenia przy następnych pracach. Hej.